Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony interfejsowi UART, a konkretnie będzie on poświęcony wykorzystaniom przerwań, które są generowane przez ten interfejs. Kiedy przejrzycie dużą część kodów spotykanych w internecie, to z pewnością zauważycie, że większość autorów tych kodów nie używa przerwań, a zamiast tego wykorzystuje technikę, która polega na sprawdzeniu stanu konkretnego bitu rejestru stanów i w zależności od tego na przykład odczytu zapisu rejestru nadajnika lub odbiornika UART. Tą zresztą technikę ja też wykorzystałem w tych moich wcześniejszych przykładach i ta technika generalnie działa ok i w wielu przypadkach się sprawdza, ale nie jest optymalna. Tak jak tutaj w tym przykładowym kodzie widzicie, ja sobie po prostu sprawdzam odpowiedni bit rejestru stanu. Jeżeli on jest ustawiony, to sygnalizuje mi to, że w buforze odbiornika znajduje się gotowy odebrany znak, no więc go po prostu odczytuję, no i funkcja wraca. Wszystko fajnie, ale to rozwiązanie ma bardzo poważną wadę. A wadą to jest fakt, że procesor musi cały czas aktywnie sprawdzać stan tej flagi. W przypadku prostych aplikacji, takich jak te moje wcześniej pokazane, to oczywiście nie ma problemu, bo procesor nie robi nic innego i w związku z tym ma czas na sprawdzanie tych flag. Ale w przypadku bardziej skomplikowanych aplikacji staje się to podejście coraz mniej wygodne. Dlatego musimy coś zmienić. A właściwym rozwiązaniem w tym przypadku jest po prostu odpowiednie wykorzystanie przerwań. Wiele osób boi się używać przerwań, dlatego że myślą, że to jest coś bardzo skomplikowanego i wymaga jakiejś głębszej znajomości, magii i zaawansowania w mikrokontrolerach, a ja postaram Wam się pokazać, że tak naprawdę wykorzystanie przerwań jest bardzo proste i wręcz bym powiedział jest naturalnym sposobem rozwiązania szeregu problemów, które spotkacie w świecie embedded. A dlaczego w przypadku interfejsu UART w ogóle chcielibyśmy z tych przerwań korzystać? Jeden z tych powodów już Wam wcześniej opisałem, a mianowicie, jeżeli nie korzystamy z przerwań, to musimy naokoło sprawdzać stan bitów rejestru stanu, które informują nas o tym, że mamy jakiś gotowy odebrany znak lub wręcz przeciwnie, skończyliśmy nadawanie jakiegoś znaku. Jest to piekielnie niewygodne i angażuje procesor w bardzo dużym stopniu. Także jest to rozwiązanie dobre, ale wyłącznie w przypadku bardzo prostych aplikacji. Jednak w przypadku większości aplikacji ta pętla główna programu jest bardzo skomplikowana i wywołujemy z niej różne funkcje o trudnym do przewidzenia czasie wykonania. Jeżeli czas wykonania tych funkcji, które znajdują się w pętli głównej programu jest bardzo długi, to może dojść do sytuacji, w której nie zdążymy odebrać kolejnych nadchodzących znaków. Co się wtedy stanie? No, z pewną pomocą przychodzi nam tutaj bufor odbiornika UART, ale ten bufor ma zwykle głębokość 1 do 2 bajtów, w związku z tym nie jest specjalnie duży. Jeżeli ten czas wykonania pętli głównej w pewnych sytuacjach może nam się wydłużyć ponad czas odbioru 1-2 znaków, no to w tym momencie kolejne znaki nie będą odebrane, będą gubione. No i pojawi się poważny problem, błędy w transmisji. Taka sytuacja, jak widzicie, jest zresztą sygnalizowana przez stan jednej z flag rejestru stanu i jest ona związana z tak zwanym nadpisaniem bufora, czyli buffer overrun. Ten problem możemy rozwiązać na przykład na etapie tworzenia protokołu transmisji danych, przewidując sytuację, w której odbiornik na przykład zażąda retransmisji danych. No ale po co rozwiązywać problemy, które najpierw sami sobie stworzyliśmy? Lepiej wszystko zaprojektować tak jak należy od samego początku. I tutaj właśnie wykorzystanie przerwań w sposób prosty i bardzo elegancki nam rozwiązuje problem. Ja te moje dalsze przykłady będę opierał na mikrokontrolerze Atmega 4809. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny mikrokontroler, naprawdę godny następca rodziny Atmega. Zachęcam do jego stosowania, ale od razu chciałem powiedzieć, że te wszystkie przykłady, które za chwilę zobaczycie, bez problemu będzie można przenieść na dowolny inny mikrokontroler, dlatego że koncepcja przerwań dla interfejsu UART jest naprawdę koncepcją kompletnie niezależną od platformy sprzętowej, którą wykorzystacie i dokładnie tego samego typu przerwania, może o nieco zmienionych tylko nazwach, spotkacie tak samo na ARMach, jak i na innych mikrokontrolerach. Interfejs UART ma zwykle możliwość generowania co najmniej 3 typów różnych przerwań. Pierwsze z przerwań to przerwanie odbiornika UART. To przerwanie jest generowane za każdym razem, kiedy interfejs UART odbierze jakiś znak. O tym, jakie to ma zalety, najłatwiej jest się przekonać na prostym przykładzie. Tutaj macie dla porównania kod wcześniejszy, który jest oparty na sprawdzaniu stanu odpowiedniej flagi rejestru stanu. No jak widzicie, ten kod cały czas musi tą flagę sprawdzać po to, żeby nie przegapić żadnego odebranego znaku. No to teraz spróbujmy go zmienić tak, ażeby mógł on wykorzystać przerwanie, które jest generowane po odebraniu każdego znaku. A jest to banalnie proste. Tak jak tutaj widzicie, musimy zaglądnąć do noty katalogowej, gdzie mamy opisy rejestrów, no i między innymi zobaczycie, że w przypadku interfejsu UART mamy taki rejestr kontrolny A, a w tym rejestrze kontrolnym
kontrolnym A znajdują się właśnie bity umożliwiające odblokowanie poszczególnych typów przerwań. Pierwsze przerwanie, które możemy odblokować, to jest właśnie przerwanie odbiornika, które się nazywa RxCIE, czyli Receive Complete Interrupt Enable. No i jeżeli sobie tutaj ustawimy ten bit, to w tym momencie przerwania odbiornika będą automatycznie generowane przez port UART. A więc jak widzicie, jedyne co musimy zrobić, to w tej funkcji inicjalizującej interfejs UART musimy dodać jeszcze jedną linijkę, która odblokowuje nam to konkretne przerwanie. No i oczywiście musimy zrobić jeszcze drugą bardzo ważną rzecz, mianowicie musimy napisać funkcję obsługi tego przerwania. Tutaj taka drobna dygresja, pamiętajcie, że jeżeli odblokujecie jakieś przerwania i nie napiszecie do niej odpowiedniego handlera, to w tym momencie macie kłopot. W przypadku AVR i korzystania z biblioteki AVR libc automatycznie dodawany jest w takiej sytuacji pusty handler przerwania, który kompletnie nic nie robi. Tak jak widzicie, ta funkcja obsługi przerwania będzie niezwykle prosta. W najprostszym przypadku polega ona tylko po prostu na tym, że odczytujemy rejestr odbiornika portu UART i teraz te odczytane dane musimy gdzieś zapisać. Zauważcie, że ja w tej funkcji obsługi przerwań odbiornika UART nie sprawdzam przed odczytem rejestru odbiornika, czy znajdują się w nim jakieś dane. Nie muszę tego robić, dlatego że skoro zostało wygenerowane przerwanie, to znaczy, że mam pewność, że w rejestrze odbiornika znajduje się jakaś nowa dana do odczytu. No okej, to teraz sobie odczytuję ten nowy byte, no i muszę go gdzieś zapisać. Wobec tego, gdzie go zapisać? No mogę go zapisać do jakiejś zmiennej, ale to nie jest dobry pomysł, dlatego, że jeżeli go zapiszę do jakiejś zmiennej, to i tak w tym moim głównym programie będę musiał odczytywać zawartość tej zmiennej i właściwie nic mi to nie daje. Dlatego w tym celu muszę sobie stworzyć bufor, który będzie umożliwiał mi zapis kilkunastu, kilkudziesięciu bajtów, to w zależności od potrzeb. No i w związku z tym cała reszta tej funkcji obsługi przerwania odbiornika UART to jest tak naprawdę kod, który jest odpowiedzialny za obsługę tego mojego bufora. W najprostszym przypadku, tak jak widzicie, ten bufor to jest nic innego jak tablica znaków. Do tej tablicy muszę mieć wskaźnik wskazujący mi na ostatnią zapisywaną pozycję, dlatego że muszę wiedzieć, gdzie ten mój nowo odebrany znak po prostu umieścić. No i przydaje mi się jeszcze jedna zmienna, która mnie informuje o tym, ile w tym buforze jest jeszcze nieprzetworzonych znaków, czyli ile nowych znaków się pojawiło. To będzie bardzo istotne dla reszty kodu mojego programu. No więc jak widzicie, jak teraz spojrzymy na całą tą funkcję obsługi przerwania odbiornika, to ona naprawdę jest bardzo, bardzo prosta. I teraz zobaczcie, jak wygląda ta pętla główna mojego programu. W tej pętli już w ogóle nie jestem zainteresowany rejestrami odbiornika UART, ale zamiast tego odczytuję zawartość tej zmiennej, która mi informuje, ile jest potencjalnie nowych znaków w moim buforze. Jeżeli mamy jakiekolwiek nowe znaki, czyli ta zmienna ma wartość różną od zera, to teraz mogę sobie te znaki z tego mojego bufora pobrać. No i oczywiście pobranie tych znaków powoduje dekrementację zmiennej, która sygnalizuje mi, ile tych znaków jeszcze w buforze pozostało. To jest chyba dosyć oczywista sprawa. No i teraz co mi to daje? Zobaczcie, jeżeli ten bufor ma na przykład kilkadziesiąt bajtów długości, a tutaj właściwie nie mam żadnych limitów, jedynym limitem jest dostępna ilość pamięci RAM, no to w tym momencie, nawet jeżeli ta moja pętla główna, jej wykonanie jest bardzo, bardzo czasochłonne, to żadnego znaku nie zgubię, dlatego że każdy nowo odebrany znak wygeneruje przerwanie i zostanie umieszczony w tym moim buforze. A mój program może sobie ten bufor interpretować wtedy, kiedy jest mu wygodniej, kiedy ma na przykład na to czas. Widzicie więc, że takie rozwiązanie jest nie tylko bardzo proste, ale daje także później programiście dużą elastyczność, tak? Ja już w tej chwili nie muszę napisać programu w taki sposób, ażeby on dokładnie pilnował timingów, bo jeżeli ich nie będę pilnował, to zgubię jakieś znaki. Elastyczność kodu w tym wypadku, jak widzicie, jest naprawdę ogromna, co też później przekłada się na ułatwienie pisania tego kodu. Kolejna zaleta z wykorzystania takiego bufora jest może trochę mniej oczywista, a jest ona związana z faktem, że jeżeli przesyłamy jakieś dane, to zwykle te dane nie są utworzone przez jakiś pojedynczy bajt, tylko jakiś ciąg bajtów. Na przykład różnego typu polecenia, które przesyłam, mogą być na przykład sekwencją 4-bajtową, 10-bajtową, obojętnie. Próba interpretacji takiej sekwencji w momencie, kiedy odebrałem tylko i wyłącznie jeden bajt, nie ma specjalnego sensu, więc mój program zaczyna się komplikować. W dodatku niepotrzebnie musi wykonywać kod, który sprawdza na przykład kompletność odebranej sekwencji danych. W przypadku wykorzystania bufora, ja wystarczy, że sobie sprawdzę tą zmienną, która mi określa, ile zostało bajtów w buforze jeszcze nieodczytanych i jeżeli na przykład wartość tej zmiennej wynosi 1,2, co sygnalizuje mi, że odebrałem zaledwie 1,2 bajty, to mogę się już dalej tym buforem nie interesować. Wiem, że jeżeli nawet tam się rozpoczęło odbieranie jakiegoś polecenia, to ono jeszcze się nie zakończyło. Na przykład, jeżeli moje polecenia są 10-bajtowe, to dopóki wartość tej zmiennej informującej o liczbie pozostałych nieodczytanych bajtów w buforze jest mniejsza od 10, to właściwie nic nie muszę robić. A jeżeli jest większa od 10, to w tym momencie mogę założyć, że całe to moje 10-bajtowe polecenie zostało już odebrane, znajduje się w buforze, no i teraz mogę wykorzystać proste funkcje, na
przykład z nagłówka string h, które służą do porównywania na przykład ciągów w celu znalezienia tam właśnie polecenia. Mogę zrobić cokolwiek zechcę. Czyli znowu widzicie, że wykorzystanie takiego bufora znacznie ułatwia mi programowanie. Musimy jednak pamiętać, że wykorzystanie przerwań nie zawsze jest bardzo dobrym pomysłem. W przypadku, kiedy wykorzystujemy wolne interfejsy szeregowe, takie jak na przykład interfejs i2c lub na przykład interfejs UART, przy czym UART, w którym wykorzystujemy stosunkowo niewielkie szybkości transmisji, wykorzystanie przerwań będzie nam się bardzo opłacać. Natomiast w przypadku interfejsu UART czasami, bardzo rzadko, wykorzystujemy wyjątkowo wysokie szybkości transferu danych. Taka sytuacja głównie ma miejsce w przypadku interfejsu SPI, kiedy wykorzystujemy najczęściej maksymalne dopuszczalne szybkości transferu. Bardzo często do realizacji interfejsu SPI wykorzystujemy także interfejs UART, a sam interfejs UART również może pracować z wyjątkowo wysokimi szybkościami transferu. Jakie problemy to rodzi? Zobaczcie sobie na ten wykres. Na tym wykresie na pionowej osi mamy przedstawiony czas potrzebny na transfer paczki danych, natomiast na tej osi poziomej mamy wyrażoną szybkość transferu danych. No i to, co jest oczywiste, im szybciej transferujemy dane, tym czas transferu jednej paczki danych będzie oczywiście coraz krótszy. No i tu pojawia się problem. Przy pewnych szybkościach transferu ten czas jest bardzo, bardzo krótki. No i co to powoduje? Pamiętajcie, że musimy przesyłać do interfejsu UART kolejne bajty danych. No skoro transfer takiego bajtu danych będzie bardzo, bardzo krótki, to okaże się, że czas, który jest potrzebny na przykład na zgłoszenie i obsłużenie przerwania, będzie bardzo porównywalny do czasu transferu bajtu danych. No i w tym momencie wykorzystanie przerwań nie za bardzo nam się opłaca. Dlatego, że obsługa takiego przerwania będzie porównywalna albo wręcz dłuższa niż czas wysłania bajtu danych. Dla mikrokontrolerów AVR taką granicą może być wartość około powiedzmy 100 taktów zegara, a więc jeżeli transfer danych będzie krótszy, to zdecydowanie wykorzystanie przerwań nie będzie nam się opłacać. Najczęściej z taką sytuacją, co zresztą widzicie tutaj w podlinkowanym przeze mnie filmie, dlatego że ja taką sytuację bardzo dokładnie omawiałem w przypadku interfejsu SPI, ale ona będzie analogiczna w przypadku wszelkich innych interfejsów, będziemy mieli do czynienia właśnie wtedy, kiedy transferujemy dane bardzo, bardzo szybko. To powoduje, że kolejne przerwanie musiało być zgłoszone w czasie, w którym obsługa tego poprzedniego jeszcze nie uległa zakończeniu. W związku z tym, w tym wypadku wykorzystanie przerwań zdecydowanie nie będzie miało najmniejszego sensu. Co robić w takiej sytuacji? W przypadku AVR-ów nie mamy specjalnie dużo możliwości. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zamienić taki kod na kod, który jest oparty na metodzie poolingu. Natomiast w przypadku niektórych AVR-ów, takich jak Xmega oraz w przypadku większości innych mikrokontrolerów 32-bitowych, na przykład ARM-ów, możemy wykorzystać drugi układ peryferyjny, a mianowicie układ DMA. Ale to jest zupełnie inna bajka i być może w przyszłości kiedyś Wam o tym opowiem. Wróćmy wobec tego do pozostałych przerwań UART. Jak się zapewne domyślacie, te pozostałe dwa przerwania są związane z układem nadajnika interfejsu UART. Pierwsze przerwanie to przerwanie TXC, czyli Transmit Complete Interrupt. Przerwanie to jest zgłaszane za każdym razem, kiedy interfejs UART zakończył nadawanie bajtu danych. Do czego tego typu przerwanie moglibyśmy wykorzystać? Zobaczcie sobie na tą prostą funkcję. Ja ją nazwałem sendText, ale ona oczywiście może wysyłać nie tylko teksty, chociaż do tego głównie służy. No i zobaczcie, co ona robi. Przede wszystkim przekazuje oczywiście wskaźnik do łańcucha tekstowego zakończonego znakiem 0. Funkcja ta pobiera kolejne elementy tego łańcucha, w tym wypadku kolejne bajty, a następnie transmituje je poprzez port UART. No i oczywiście ta czynność powtarza się aż do napotkania terminatora 0. No i teraz jak spojrzymy do tej funkcji sendCH, to zauważymy, że funkcja ta najpierw testuje bit rejestru stanu nadajnika, wskazujący na to, czy mamy jakieś miejsce do nadawania znaku. Jeżeli tak, to go zapisuje. No i tu pojawia się problem. Jeżeli ten mój łańcuch tekstowy jest odpowiednio długi, to znaczy w praktyce zawiera więcej niż 2-3 znaki, to ta funkcja będzie się tutaj pętlić, oczekując na zakończenie transmisji poprzedniego bajtu i zwolnienie miejsca w buforze. W efekcie transmisja takiego łańcucha tekstowego zablokuje mi wykonywanie programu na bardzo, bardzo długi czas. Oczywiście długi, mówiąc relatywnie w stosunku do szybkości wykonywania programu przez mikrokontroler. A więc musimy mieć świadomość, że często wykonując tego typu funkcje, nasz program będzie zablokowany przez dłuższy czas, to znaczy, że nie będzie mógł wykonywać jakichś innych elementów kodu. Żeby sobie uświadomić, jak długi będzie to czas, to załóżmy, że szybkość transmisji interfejsu UART ustawiliśmy na 9600 bitów na sekundę i transmitujemy łańcuch tekstowy o długości zaledwie 10 znaków. Biorąc pod uwagę fakt, że do jego transmisji potrzebujemy 10 bitów na każdy znak, to taki łańcuch wymaga transmisji 100 bitów. Przy tej szybkości transferu danych, transfer całego łańcucha o tej długości zajmie nam ponad 10 milisekund. Z naszego punktu widzenia 10 milisekund to wydaje się, że to nie jest specjalnie dużo, ale w tym samym czasie taktowana zegarem 20 MHz Atmega jest w stanie wykonać 200 000 instrukcji, a więc całkiem sporo. Widzicie wobec tego, że jakkolwiek tak napisany kod po prostu działa, to nie jest to być może optymalna forma rozwiązania tego problemu. No i tutaj właśnie z pomocą ponownie przychodzi nam przerwanie, tym razem przerwanie wskazujące na zakończenie transmisji danych.
A więc spróbujmy przerobić nieco tą moją funkcję wysyłania łańcuchów tekstowych. Przede wszystkim, tak jak w przypadku odbiornika, stworzę sobie pewien bufor. Teraz, wysyłając łańcuch tekstowy, wyślę go najpierw do tego bufora w pamięci RAM. Ten bufor jak zwykle tworzę sobie przy pomocy tablicy. Potrzebuję także wskaźnik do zapisu, informujący mnie o pierwszej wolnej pozycji w tym moim buforze. No i oczywiście druga zmienna, która nam mówi, ile w tym buforze jest nowych bajtów, które należy wysłać. Następnie uruchamiam sobie, tak jak tutaj widzicie, przerwania. No i teraz co się dzieje? Za każdym razem, kiedy wysłałem bajt, następuje wygenerowanie przerwania. W tej funkcji obsługi przerwania sprawdzam sobie, czy w tym moim buforze znajdują się jeszcze jakieś bajty do wysłania. Jeżeli tak, to je wysyłam. W momencie, kiedy w tym moim buforze już nie ma żadnych nowych bajtów, nie będę ich po prostu dalej przesyłał, co spowoduje, że kolejne przerwania nie będą zgłaszane. Teraz jeszcze musimy sobie zmodyfikować odpowiednio tą naszą funkcję send.ch. Jak widzicie, ja sobie tutaj wykomentowałem te linie, które są odpowiedzialne za bezpośrednie wysyłanie znaków przez port UART, a zamiast tego będę wysyłał te znaki do tego wcześniej utworzonego bufora, tablicy o nazwie txbuffer. Znaki z tego bufora będą następnie w przerwaniach wysyłane do bufora nadajnika portu UART. Tutaj tylko jeszcze taka mała, drobna uwaga. Nadanie każdego znaku wygeneruje mi przerwanie końca nadawania. Lecz żeby to przerwanie wystąpiło, muszę nadać przynajmniej jeden znak, a więc muszę w jakiś sposób zainicjalizować to moje wykonywanie przerwań. Najprościej zrobić to w ten sposób, że przy nadawaniu pierwszego znaku po prostu wywołam funkcję obsługi przerwania nadajnika. Następne przerwania już będą generowane automatycznie. No i tak jak tutaj widzicie, to przerwanie nadajnika odpalam ręcznie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do tej pory nic nie nadawałem, a więc muszę w jakiś sposób rozpocząć ten cykl przerwań. O tym informuje mnie taka zmienna pomocnicza, którą sobie zdefiniowałem o nazwie txintn. No i jak widzicie, jeżeli ona wynosi false, no to w tym momencie ręcznie wywołuje przerwanie nadajnika, bo to znaczy, że mam do nadania właśnie pierwszy znak. Natomiast kolejne znaki będą już nadawane automatycznie. Tej zmiennej zostanie nadana ponownie wartość false funkcji obsługi przerwania nadajnika w chwili, kiedy w naszym buforze nadawczym już nie będzie żadnych nowych znaków do nadania. To będzie informować tą moją funkcję send.ch, że ponownie należy ręcznie odpalić nadawanie przy zapisie pierwszego znaku. Tak przy okazji pamiętajcie, że funkcje obsługi przerwań to są po prostu zwykłe funkcje języka C. W związku z tym możemy je wywoływać dokładnie tak samo jak inne funkcje. No i jeżeli w ten sposób sobie zmodyfikuję te moje funkcje, to tak jak widzicie, ich wykonanie zupełnie nie blokuje mi mikrokontrolera. Mikrokontroler niezależnie wysyła kolejne bajty poprzez interfejs UART, korzystając z przerwań, natomiast nie jest tutaj blokowana w żaden sposób ta pętla główna aplikacji. Jest to bardzo, bardzo wygodna metoda wysyłania danych. Ale jak wiecie, czasami pozornie wszystko działa, ale gdzieś tam czai się jakiś haczyk. Rzućmy sobie okiem na oscylogram, który przedstawia mi transmisję właśnie kolejnych bajtów wykonaną przez tą moją funkcję. Jak sobie na to popatrzymy, to widzimy, że wszystko jest ok. Te bajty są transmitowane, co więcej, PC je poprawnie odbiera, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ale policzmy sobie czas, jaki jest potrzebny na transmisję tych danych. Ja sobie tutaj ustawiłem pewną szybkość działania tego interfejsu, w związku z tym wiem, ile na przykład transmisja 100 bajtów danych powinna zająć czasu. Natomiast jak sobie zmierzę ten czas, który jest rzeczywiście wykorzystywany na transmisję, to się okazuje, że on jest znacznie dłuższy. Jak się przyjrzę temu oscylogramowi, to jak tutaj widzicie, sobie powiększyłem pewne fragmenty, to zauważycie, że ta linia TXD momentami jest przez dłuższy czas w stanie wysokim. Szczególnie jest przez dłuższy czas w stanie wysokim pomiędzy transmisją kolejnych bajtów danych. To powoduje, że jakkolwiek rzeczywiście szybkość transmisji danych jest równa tej ustawionej w interfejsie, to efektywna szybkość transmisji danych jest niższa. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to jest prosta i o tym znowu mówiłem przy interfejsie SPI, kiedy Wam pokazywałem w odcinku, do którego tutaj zresztą poniżej macie link i widzicie jego zajawkę na ekranie w tej chwili. Pokazywałem Wam, w jaki sposób uzyskać maksymalną szybkość transmisji danych po SPI, która wyeliminuje powstające przerwy. Tutaj mamy dokładnie ten sam problem. Przerwanie informujące nas o zakończeniu transmisji bajta danych jest generowane w chwili, kiedy ta transmisja się skończyła. Dopiero w tym momencie mikrokontroler zaczyna obsługiwać przerwanie i ładuje do rejestru nadajnika kolejny bajt danych. Ponieważ ta procedura obsługi przerwania zajmuje troszeczkę czasu, wobec tego nadawanie kolejnego bajtu danych odbywa się z opóźnieniem. W tym czasie układ nadajnika interfejsu UART jest nieaktywny, a więc ta nasza transmisja jest wolniejsza niż by się mogło wydawać. Oczywiście, jeżeli wykorzystujemy niskie szybkości transferu typu 9600 bitów na sekundę, to ta strata czasu jest naprawdę pomijalna. Natomiast gdybyśmy chcieli wykorzystać bardzo wysokie szybkości transmisji danych, no na przykład 2 megabity lub więcej, to w tym momencie czas obsługi tego przerwania miałby dla
dla nas istotne znaczenie. W jaki sposób ten problem rozwiązać? Rozwiązanie jest bardzo proste, dlatego że jak pamiętamy, układ nadajnika interfejsu UART również ma bufor. Mamy tam do dyspozycji sprzętowy bufor, on zwykle jest jedno-dwupoziomowy, czasami trzypoziomowy w niektórych mikrokontrolerach AVR. To znaczy, że możemy do rejestru nadajnika wysłać 2, a nawet 3 bajty i te bajty będą sukcesywnie transmitowane. Przerwanie zakończenia transmisji danych będzie dopiero generowane w momencie, kiedy wszystkie bajty zostaną wysłane. Ale oczywiście to nam by jeszcze samo w sobie wiele nie dało, bo znowu byśmy mieli to małe opóźnienie związane z koniecznością obsługi przerwania. Wobec tego interfejs UART ma jeszcze jedno przerwanie nadajnika. Ono nazywa się przerwaniem Data Register Empty. Jak sama nazwa wskazuje, to przerwanie jest zgłaszane w chwili, w której bufor nadajnika ma wolne miejsce. To znaczy, że możemy zapisać kolejny bajt danych. Dzięki temu to przerwanie jest dla nas bardzo atrakcyjne, ponieważ ono jest generowane zanim jeszcze doszło do opróżnienia bufora nadajnika, a więc możemy załadować kolejny bajt i w ten sposób unikamy jakichkolwiek przerw w transmisji. Jeżeli chcemy wykorzystać właśnie maksymalną oferowaną przez interfejs przepływność danych, to właśnie z tego przerwania powinniśmy korzystać. Jednak to przerwanie ma pewne wady. Ono jest zgłaszane zawsze, kiedy w buforze nadajnika jest jakieś wolne miejsce. To znaczy, że jeżeli je odblokujemy, to ono będzie zgłaszane permanentnie, chyba że zapchamy ten bufor nadajnika jakimiś danymi. I w związku z tym to przerwanie należy odblokowywać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś rzeczywiście chcemy nadawać. Natomiast spoczynkowo ono powinno być zablokowane, w przeciwieństwie do przerwania, które informuje nas o zakończeniu nadawania danych, dlatego że to przerwanie jest zgłaszane tylko jednorazowo. Czyli generalnie wydaje się, że to przerwanie zgłaszane przy opróżnieniu bufora nadajnika jest o wiele bardziej atrakcyjne. Stąd też można sobie zadać pytanie, po co nam w ogóle to przerwanie, które informuje nas o zakończeniu nadawania danych? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać. Wydawać by się mogło, że to przerwanie TXC w większości przypadków jest zbędne. Do tej pory mówiliśmy głównie o transmisji, która na poziomie hardware'u jest zgodna z protokołem RS-232. Natomiast to nie jedyny protokół szeregowy, który możemy wykorzystywać. Równie popularnym protokołem jest protokół RS-485. Protokół RS-485 wykorzystuje do przesyłania sygnały różnicowe i dzięki temu możemy z jego pomocą przesyłać dane na bardzo duże odległości sięgające nawet kilku kilometrów. Ja na razie na tym kanale o tym nie mówiłem, ale pewnie w przyszłości tym protokołem, który jest naprawdę bardzo ciekawy, się zajmę. No i jaki tutaj mamy problem? W przypadku protokołu RS-485 mamy jeszcze dodatkowo układ nadajnika odbiornika linii i ten układ musimy przełączać na wejście-wyjście. Jeżeli chcemy coś nadawać, to musimy ten układ przełączyć na wyjście, tak jak tutaj widzicie. Musimy go przełączyć na wyjście, zanim rozpoczniemy nadawanie i to jest proste, ponieważ generalnie wiemy, kiedy rozpoczęliśmy nadawanie. Natomiast nie wiemy, kiedy je zakończymy. Po zakończeniu nadawania danych musimy wyłączyć ten nasz nadajnik RS-485, ale nie możemy go wyłączyć wcześniej, niż zakończymy transmisję danych. Natomiast skąd wiemy, kiedy tą transmisję zakończyliśmy? No i tutaj właśnie z pomocą przychodzi przerwanie TXC. Jak pamiętacie, ono jest generowane wtedy, kiedy nastąpiło zakończenie transmisji danych. No i to jest właśnie świetny moment na to, żeby sterować tą linią REDE i w ten sposób przełączać ten nasz nadajnik, odbiornik odpowiednio na nadawanie lub odbiór danych. Oczywiście zastosowań tego przerwania TXC jest zdecydowanie więcej. Ono może m.in. służyć nam do synchronizacji pomiędzy nadawaniem i odbiorem danych i wielu innych ciekawych funkcji, o których pewnie w przyszłości Wam powiem. No to spróbujmy jeszcze w praktyce przetestować to przerwanie DRE. W tym celu musimy dokonać drobnych modyfikacji tego kodu, który już do tej pory poznaliśmy. No i zacznijmy od tej funkcji init, w której po prostu usuwam aktywację przerwania nadajnika. Ono nam już nie będzie potrzebne, zostawię tylko przerwanie odbiornika UART. Podobnie kosmetyczne zmiany wprowadzę do tej funkcji sendCH. Tutaj będę mógł usunąć tą część kodu odpowiedzialną za nadanie pierwszego znaku. Natomiast w funkcji tej umieszczę kod odpowiedzialny za aktywację przerwania DRE. Tak jak pamiętacie, to przerwanie DRE jest aktywne praktycznie stale, ponieważ praktycznie stale mamy do czynienia z pustym buforem nadajnika UART. W związku z tym, jeżeli tylko aktywuję to przerwanie, to ono od razu powinno zostać zgłoszone. No to pozostaje mi tylko napisać funkcję obsługi przerwania DRE. Ponieważ nadajnik UART ma sprzętowy bufor, wobec tego ja tutaj w pętli będę do niego wysyłał znaki tak długo, aż ten bufor nam się nie zapełni. Natomiast w momencie, kiedy już nie będzie więcej znaków do nadania, po prostu będę wyłączał przerwanie DRE. Także jak widzicie, wykorzystanie tego przerwania jest banalnie proste. No to teraz odpalam sobie ten kod, no jak widzicie w terminalu wszystko fantastycznie działa, obserwuję przesłane znaki. No to pozostaje nam jeszcze rzucić okiem na oscylogramy i sprawdzić, czy rzeczywiście wykorzystanie tego przerwania coś zmieniło i poprawiło szybkość transmisji. No więc testowo nadaję sobie pakiet 100 bajtów danych, czyli 1000 bitów. Jak wiecie, przy szybkości
prędkości, którą wybrałem, 480 tysięcy bitów na sekundę, nadanie tego pakietu danych powinno zająć mi 2,8 milisekundy. No jak widzicie na tym oscylogramie, nadanie tego pakietu danych zajmuje rzeczywiście 2,8 milisekundy. No a więc widzimy postęp. No to teraz jeszcze tylko przyjrzyjmy się szczegółom. Jak pamiętamy, nadanie 1 bajta danych wymaga przesłania 10 bitów, 1 bitu startu i 1 bitu stopu jako bitów dodatkowych. W związku z tym nadanie takiej paczki zajmuje 20,8 mikrosekundy, czyli znowu wszystko zgadza się z tym, co widzimy na oscyloskopie. No to jeszcze porównajmy sobie poprzedni oscylogram, w którym wykorzystywałem przerwanie TXC z oscylogramem, w którym wykorzystuję przerwanie DRE. Od razu widzicie, że w sytuacji, w której wykorzystuję przerwanie DRE, zniknął mi odstęp, który występował pomiędzy nadawanymi bajtami danych. Teraz już tego odstępu nie ma i dzięki temu ta uzyskana szybkość przepływu danych dokładnie odpowiada szybkości teoretycznej przy mojej założonej szybkości transmisji wynoszącej 480 tysięcy bitów na sekundę. A więc jak widzimy, w pełni uzyskałem moje cele. Jeżeli chcielibyście usłyszeć o jakichś jeszcze ekstra elementach związanych z portem UART, w tym ekstra przerwaniach, które są generowane przez niektóre typy UARTów w różnych mikrokontrolerach, to koniecznie dajcie znać. Na dole macie komentarze, a więc jak zwykle komentujcie. No i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.